Dwa zdania w stylu We are family. Jakiś niby skórzany kubraczek. Jaż, który jest po prostu tragiczny. Witajcie na kanale Bananowy Sorbet. Ja jestem Monika i zapraszam Was dzisiaj na małą rozkminkę o tym, dlaczego serial Wiedźmin nie działa. A przynajmniej postaram się powytykać pewne błędy, które według mnie sprawiają, że to po prostu jest słaby serial. Look on a mask with my boy. Jeśli będziecie chcieli dorzucić coś jeszcze od siebie, to zapraszam do sekcji komentarzy. No i zaczynamy. A, oczywiście będą spoilery. Jakby nie da się o tym rozmawiać bez spoilerowania tak naprawdę. Bo chciałabym tutaj też pokazać pewne sceny. Postaram się też nie mówić o takich oczywistościach jak ubrania z H&M-u, które po prostu nie pasują do średniowiecznego klimatu, oraz kwestiach niespójności z książkami. Bo no, Loren możemy sobie mówić o tym, jak bardzo odwzorowali sceny z książek, ale już na etapie trzeciego sezonu możemy uznać, że to straszna ściema. I no jakby nie mamy co liczyć na to, że ten serial będzie jakkolwiek spójny z książkami, bo już tyle rzeczy zostało powywracanych, że naprawdę nie da się powrócić do książek. Myślę, że tutaj też fajnie by było powiedzieć o tym, jaka jest moja znajomość uniwersum. Ja najpierw oglądałam 2 sezony serialu, który, no w pierwszym sezonie byłam bardzo zaciekawiona tą historią, w drugim sezonie byłam tak rozczarowana, że postanowiłam poznać trochę lepiej ten świat. I może to trochę dziwne, ale zaczęłam od gry Wiedźmin i to od pierwszej części, która no niestety już na obecne standardy wizualne nie do końca jest okej, ale fabularnie jest zajebista. Potem przeczytałam sagę, a na samym końcu zagrałam w Wiedźmina 2, no i nadal jeszcze obecnie gram w 3. Także znam świat, ale nie jestem jakimś super zagorzałym fanem, który nie przyjmuje do siebie innych wersji adaptacji. Bo uważam, że zresztą to świetnie było pokazane na przykład w Harry Potterze, gdzie tak naprawdę książki i filmy różnią się bardzo wieloma szczegółami, te postacie są trochę inne i tak dalej, ale książka jest spójna jakby w sobie i film jest spójny, i filmy są spójne jako cała historia jakby same ze sobą. Tutaj niestety mamy zupełnie inną sytuację i postaram się jakby Wam wyłuszczyć, o co mi chodzi. No ale tak naprawdę jestem normalnym widzem, tak jak pewnie większość z Was. Nie znam się na tworzeniu historii, nie znam się na takich technikaliach, nie będę udawać żadnego eksperta. Tutaj jeśli chcecie jakieś takie bardziej smaczki, to na pewno to odwołuję do kanału Na Gałęzi, do Krzysztofa Maja, bez schematu. Czerw Fantastyczny zaczął nagrywać właśnie o Wiedźminie nowe filmy. No, ja po prostu lubię światy fantastyczne, szczególnie klimaty średniowiecza właśnie z magią, to co jest core fantastyki. No i po prostu trochę mi serduszko krwawi, jak zepsuli Wiedźmina i chciałabym trochę ponarzekać. Myślę, że zaczniemy od najbardziej błahych spraw, czyli wyglądu postaci. Ja mam takie pytanie, dlaczego w 3. sezonie Ciri ma makijaż, który jest po prostu tragiczny? Nigdy nie widziałam, żeby makijaż był tak widoczny na ekranie, to jest raz. A 2, on wygląda po prostu źle. Na każdym bliższym ujęciu widzimy, jaką ma tonę pudru na sobie. Albo nie wiem, może to jest ciastkowany podkład. Nie wiem, no kurczę, naprawdę mamy w tym momencie to już w ogóle super tanie kosmetyki, które naprawdę potrafią wyglądać bardzo ładnie na cerze. Bardzo naturalnie. Zresztą widzimy, że zarówno Yennefer, jak i Geralt mają jakiś tam makijaż, ale on jest ledwo widoczny. One na zbliżeniach nie rzuca się w ogóle w oczy. I wygląda po prostu naturalnie. Ciri, mimo że aktorka raczej nie zmaga się z trądzikiem, ma ten makijaż okropny. Ja nie wiem, co poszło źle. W ogóle jakby makijaże w Wiedźminie są dziwne i momentami wyglądają źle. Ale no rozumiem, to jest jakaś tam koncepcja, jakby to jest i tak najmniejszy problem z tym wszystkim. Ale ja nie rozumiem, dlaczego Freya, grająca Ciri, jest przecież śliczną dziewczyną, nie ma problemu z trądzikiem, ma gładką buzię, ale w serialu wygląda jakby na siłę była odmłodzoną 40-latką, która nie dosypia, no. Strasznie sztucznie to wygląda, wybija z imersji. Ja w ogóle nie wiem do końca, ile ona ma lat w tym serialu. Czy ona ma tyle lat, ile powinna mieć w sadze, czyli około 13, bo wygląda bardziej właśnie na 20.
niestety, nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego makijażu, czy o co chodzi, ale ona wygląda starzej od Yennefer. I przez to, że w serialu próbuje nam wcisnąć, że Yen dzięki niej odnalazła w sobie matkę i w ogóle oni są taką rodzinką i tak dalej, to jeszcze bardziej kuje w oczy. I bardzo mi brakuje, że nie wiem, być może tutaj powinien być jakiś taki większy rozjazd pomiędzy zachowaniem, wyglądem, nie wiem, ale po prostu ani ta relacja nie działa, ani to, jak Ciri wygląda, nie działa. Rozumiem, że Yen wygląda młodo, bo wiadomo, że jest czarodziejką, ale momentami jest zbyt dziewczęca, zbyt mało wyniosła, zbyt łagodna jak na Yen, którą znamy z książek. I niestety to sprawia, że bliżej im do bycia siostrami niż matką i córką. No a już w ogóle jak Ciri wskakuje na barana Geralda, to mam ciary żenady, nie? Jakby... Muszę przyznać, że w pierwszym sezonie petarda. Bardzo mi się podobała, była dostatecznie zagubioną księżniczką, wyglądała faktycznie jak dziecko, które zostało wrzucone w wir wydarzeń, których nie rozumie. Super. Może ta końcówka tam była taka pokraczna, że oni się nagle po prostu witają ze sobą i wielka miłość, mimo że się nie znają, ale okej, niech będzie. W drugim sezonie już czułam zgrzyt, wypada bardzo niewiarygodnie, sceny z nią były drętwe, niespójne. Chemia z Geraltem była na zasadzie, nie ma powodu, dla którego Geralt nie puknąłby Ciri, jak to ujął Czerw Fantastyczny. W ogóle polecam tą rozkminę. Odcinek chyba się dokładnie tak samo nazywa, czyli nie ma powodu, dla którego Geralt nie puknąłby Ciri. I w ogóle nie czuć tej rodzicielskiej relacji. Nie jest to wiarygodne. Może dlatego, że mieliśmy za mało scen, które by pokazywały jakąkolwiek zażyłość między nimi. Nie wiem. Możecie napisać w komentarzach, czy dla Was ta rodzina wybrzmiewa, czy nie. Bo mi to po prostu wygląda na jakiś dziwny, romantyczny trójkąt. W ogóle ta pseudorodzinka jest, przynajmniej tak odczuciowo, jest znacznie mniej rodzina niż ta rodzina w Szybkich i Wściekłych, gdzie to nawet nie był główny wątek, a parę scen i dwa zdania w stylu "We are family". Toast. Most important thing in life will always be the people in this room. Salute me, familia. No a w trzecim sezonie relacja Ciri z Geraltem zgrzyta jeszcze bardziej. Ich relacje są przedstawione tak płytko, tak sztucznie. W ogóle nawet nie czuć, że się lubią, że mają cokolwiek ze sobą wspólnego. Nie ma ani jednej sceny, kiedy walczą ze sobą, albo chociażby po prostu rozmawiają. Nie, oni przechodzą z punktu do punktu i Geralt robi Co to jest? Straszna szkoda. Nie wiem, czy to wina aktorki, tego, że jest może zbyt dojrzała wizualnie, czy beznadziejnych dialogów, ale niestety na pewno to wszystko nie pomaga. A o dialogach i relacjach będzie jeszcze potem. Teraz skupmy się nadal na wyglądzie. I przejdźmy do wyglądu Yennefer, ponieważ tutaj raczej pozytywnie bardzo ją odbieram. Bardzo lubię tą aktorkę, lubię jej postać, lubię to, jak w ogóle przedstawia Yennefer. Może poza ubraniami, no ale no wiadomo, ona nie ma na to wpływu. Wygląda ładnie, aczkolwiek mało pasująco do tego wszystkiego. Nie mam jej nic do zarzucenia. Bardzo mi pasuje pod każdym względem i uważam, że jest spoiwem wielu scen. No dokładnie tak jak Geralt. To jest najlepszy duet w ogóle. Nawiasem mówiąc, bardzo mi się podobał rozwój postaci w pierwszym sezonie, czy jej postaci. W drugim było trochę dziwnie, bo w ogóle nie zachowywała się tak jak wcześniej, do tego podejmowała decyzje jak nastolatka i trochę mnie to zdenerwowało. Ale w trzecim sezonie Yen jest znowu inna niż wcześniej. To najbardziej dynamicznie zmieniająca się osobowość chyba ostatniego stulecia. Myślę, że mało który fanfic ma postacie o tak popapranej osobowości. Teraz jest nagle kochająca, cierpliwa, przymijająca się i pozostało nic z jej buntowniczej natury, którą już zdążyli nam przedstawić. Więcej o jej relacji z Geraltem będzie później, w rozdziale o relacjach. No ale przejdźmy właśnie do Geralta. Oczywiście Geralt jest super, wiadomo. O ile na początku nie byłam przekonana do niego jako do Wiedźmina, wydawał się zbyt ładny i w ogóle, to teraz całkowicie go kupuję. Jest świetnym Geraltem. Innym niż w książkach, ale świetnym. Bardziej mu właśnie tak bliżej do gier, ale to jest super. On jako on jakby jest bardzo fajną postacią.
Aczkolwiek nie rozumiem, dlaczego na każdy sezon ma inną trochę zbroję. Znowu wygląda inaczej niż wcześniej. Wolałam, żeby zostali przy tej drugiego sezonu, bo przynajmniej była taka trochę jak z gier, dobrze wyglądała. Może trochę zbyt drogo, ale do wybaczenia. Wiecie, tu i tak mamy wszystko inne, więc przynajmniej mogliby przyjąć tą samą zbroję, żeby nie szokować tego biednego widza co chwilę jakimś innym wyglądem. Teraz ma jakiś niby skórzany kubraczek, który nie pasuje do otoczenia jego postury. Przynajmniej nie widać, żeby nosił jakiś makijaż, choć to marna pociecha. Jaskier. Jaskier wygląda źle. No bardzo mi przykro, bo to aż kuje w oczy. Dlaczego mu to zrobili, to ja nie wiem. W pierwszym sezonie wyglądał spoko. Mogli się tego trzymać, ale tutaj... Boże, biedny aktor. Te kreski na dolnych powiekach są tak od czapy. Po co miałby się tak malować? Nie było takiej mody, nic to nie symbolizuje. A te ulizane włosy mają, przepraszam, symbolizować co? Upływ czasu? Nie wiem, nie rozumiem. W ogóle ta zmiana wyglądu jest zaskakująca, bo nie jest wytłumaczona fabularnie. Jaskier w ogóle nie posażał się w pierwszym sezonie, tak jak skakali po liniach czasowych, a uwaga, zaskoczenie, dłuższe włosy nie sprawiają, że wygląda starzej lub, nie wiem, że jest później i dlatego Ciri wygląda jak dojrzała kobieta, a nie nastolatka. To po prostu wygląda źle i żal mi aktora. O jego pseudo-relacji z Radowidem jeszcze ponarzekam w rozdziale o relacjach pomiędzy postaciami. No a teraz przejdźmy do czarodziejek. Tak ogólnie i na szybko, bo to nie jest jakiś super warty uwagi wątek, aczkolwiek pokazuje, jak niespójny jest to świat. I to jest mój największy zarzut co do tego uniwersum w serialu. Skoro w pierwszym sezonie mamy tak bardzo mocno podkreślone, że czarodziejki się upiększają, to dlaczego potem nagle serial wyłamuje się z tego założenia? Tutaj pokażę Wam piękną scenę. W pierwszym sezonie widzimy brutalną scenę, jak Yennefer ma glow up i jest nam mówione, że dla czarodziejek wygląd jest bardzo ważny i robi się z nich dosłownie dzieła sztuki za pomocą magii. Rozumiem, gdyby się od początku tego nie trzymali. Uznaliby, że akurat w tym świecie atrakcyjność i pieniądze nie determinują statusu społecznego. Woleli jednak zrobić to po połowie. Raz tak, raz siak. Nie to, że mam coś do tych aktorek, ale prawda jest taka, że mamy tutaj ogromny kontrast pomiędzy tym, jak zachowuje się i wygląda Sabrina, a Keira i Margarita, które zostały nowo wprowadzonymi czarodziejkami. Myślę, że jak chcieli umieścić w serialu więcej różnorodności pod kątem różnych typów urody, to mogli się bardziej postarać, lepiej pomalować, ubrać, popracować nad zachowaniem, albo zmniejszyć kontrast, żeby ta różnica nie była aż tak, wybaczcie, kująca w oczy. Filipa jest genialna, Tisaya jest genialna, Tris, jak mają ją zrobić na bóstwo, to nie wiedzieć czemu uważam, że ją jakby ubrzydniają, malują ją beznadziejnie, ale to jest piękna aktorka i świetnie działa w tej roli i nawet wolałabym w sumie chyba, żeby została z tymi swoimi takimi ciemnymi, brązowymi włosami, a nie takimi rudawymi, bo teraz jej się za bardzo zlewa z twarzą, ale jakby mniejsza z tym. Jest okej, jest ciepłą, kochaną Tris, inną trochę niż znamy z gier albo książek, ale podoba mi się jako całość. No jakby są różne gusta i wiadomo, że nie chodzi tutaj, żeby krytykować wyglądy innych kobiet, ale to wybija nas z realizmu stworzonego świata. Skoro ustanawiamy jakieś reguły, jakieś ramy, to powinniśmy się ich trzymać. Dzięki temu świat fantastyczny może wydawać się realny i faktycznie przenosić nas do innej rzeczywistości. Tak samo niewiarygodny był konflikt zbudowany głównie w drugim sezonie pomiędzy elfami a ludźmi. Za mało dali nam argumentów, dlaczego właściwie te dwie rasy tak się nienawidzą. Może ludziom Netflixa wystarczy to, że ktoś ma szpiczaste uszy, a ktoś inny ma zaokrąglone, ale musicie przyznać, że to trochę dziecinne, jak na wojnę rasową. Znowu tutaj się czepią wyglądu, ale ta powierzchowność buduje pewną narrację i nie da się od tego uciec. W książkach Sapkowski przedstawił problem w taki sposób, że nie dość, że czujemy logikę konfliktu, to także jesteśmy w stanie zrozumieć obie strony. Nie ma tutaj czerni i bieli, że ci są dobrzy, a ci są źli, tylko jest wiele odcieni szarości. Może tak dla osób, które nie czytały książek, w wielkim skrócie chodzi o to, elfy przed pojawieniem się ludzi panowały nad kontynentem, ponieważ były zaawansowanym cywilizacyjnie społeczeństwem opartym o magię. Dzięki swojej długowieczności mogli doskonalić rzemiosło, wiedzę, tworzyć majestatyczne budowle i nazwijmy to być dojrzali emocjonalnie. Gdy nagle pojawili się ludzie, agresywni, barbarzyńscy,
Może też to nie było tak super nagle, ale nieważne. Agresywni, barbarzyńscy, może krótko żyjący, ale za to bardzo szybko rozmnażający się, elfy nie były przyzwyczajone do takiego sposobu rozwiązywania konfliktów i część z nich uciekła do innego świata, a część z nich została. Ogrom z nich też zginęło. Ludzie zdominowali świat, a elfy podczas ostatniego aktu desperacji zaprzepaściły szansę na odbudowę swojej nacji. Tym aktem było wypowiedzenie na nowo wojny ludziom przez młode elfy, którymi przewodziła Elirena. Niestety wszyscy zostali zabici i niestety tym samym elfy jako nacja zaczęły wymierać. Musicie bowiem wiedzieć, że elfy mogą rozmnażać się tylko jako młode, chyba też przez dosyć krótki okres i po prostu przez to, że zginęły, nie miał kto płodzić bobasków. Jeśli interesuje Was, dlaczego symbolika Sharavat została zmasakrowana przez Netflixa, to też podlinkuję w opisie wpis niestatystycznego, który tłumaczy bardziej szczegółowo, o co chodzi. Ale wracając, jak widzicie, konflikt elfów i ludzi jest znacznie bardziej złożony niż tylko szpiczaste bądź nie uszy. W sumie Netflix z tą swoją polityką inkluzywności na ustach powinien lepiej wyłapować takie niuanse, ale jak widać idzie im to nad wyraz opornie. Ale co do problemu spłycenia wielu wątków będziemy jeszcze wracać. Jednak czymś, co boli mnie najbardziej, chyba w tym całym serialu, jest magia. A raczej jakby jej niezrozumienie przez twórców chyba tak naprawdę. Magia w Wiedźminie bywa tak bezużyteczna, że czasem to ja nie wiem, po co oni w ogóle po nią sięgają. Z drugiej strony bywa czasami nawet bardzo użyteczna i potężna. Czasem kosztuje bardzo dużo wysiłku, a czasem jest na zawołanie bez żadnego problemu. Nie ma żadnych ram, jeśli chodzi o tą magię. Ona jest tak randomowa, chciałoby się powiedzieć, że ciężko w ogóle się odnaleźć. Ani nie znamy ceny tej magii tak do końca, a jeśli ją znamy, to ona jest bardzo kosztowna. No jakby jest straszny miszmasz, nie ma tutaj żadnej konsekwencji w jej działaniu. Wydaje mi się, że ktoś nie przemyślał, jak to ma wyglądać, tylko wszystko jest robione tak jakby pod daną scenę. I jest tak beznadziejnie skonstruowana, jakby ktoś nawet nigdy wcześniej nie miał do czynienia z takim konceptem. Jakby nigdy wcześniej nie czytał albo nie oglądał żadnego serialu fantasy. I jasne, oczywiście, Sapkowski nie stworzył super spójnego świata, w którym wszystkie zasady są nam znane i tutaj niestety trzeba by było wymyślić, jak to powinno działać, żeby spełniało swoją rolę. No bo w serialu raczej musimy mieć pewne rzeczy dosłownie pokazane, a w książce mogą być w takim wielkim niedopowiedzeniu. Tutaj rolą magii w tych wymyślonych historykach jest to, że ma być efektowna, zajebista, imponująca, taka, że chcielibyśmy jej spróbować. Ma nam pomóc pobyć na chwilę rozmarzonymi dziećmi, których troski znikają za sprawą czarodziejskiej różdżki. Natomiast magia w Wiedźminie wygląda słabo. Tutaj parę przykładów. Potężny czarodziej Wilgefortz woli wyczarować miecz i się nim napitalać z kahirem, niż użyć magii w jakiś spektakularny i przede wszystkim magiczny sposób. Co prawda jest to mega kosztowne, bo za każdym razem wymaga to strat w jego organizmie i potem zaczyna krwawić, ale za to jak nieefektywne, bo rycerzem, czy tam szermierzem, jest mocno średnim. Jaki to ma sens? Jak nie chciał go zabić od razu, to mógł otworzyć portal i wysłać go nad otwarte morze. Nie wiem, cokolwiek, bo inaczej po co ta magia w ogóle istnieje? Podczas koszmarnej bitwy pod Soden. Ona była tragicznie pokazana, szczególnie pod kątem magicznym, tak naprawdę. Triss przyspiesza wzrost jakichś kłączy, które są równie liche co domek Kłapouchego, ale za to przy tym prawie umiera. Bardzo warto było, naprawdę. Bardzo warto. Yen natomiast jest jedną z najpotężniejszych czarodziejek, ale podczas walki sięga po sztylet. Jasne, oczywiście, czarodzieje dobrze było, żeby mieli też niemagiczne sposoby obrony, tak? Czyli właśnie jakieś tam sztylet i tak dalej. Ale kurczę, jeśli mamy serial fantasy, gdzie mamy czarodziejów i nie pokazujemy, jak oni przede wszystkim czarują, przede wszystkim korzystają z tej magii, to po co ta magia tam w ogóle istnieje? Dobra, jeszcze wróćmy na chwilkę do tej bitwy pod Soden.
Yennefer wyczerpuje się magia przez wytworzenie takiego miotacza ognia, że Mask by jej zazdrościł. Ale akurat to nie ma żadnego wpływu na jej zdrowie i wygląd. Po prostu tylko traci magię, nie? Jakby pomijając fakt, że to tracenie magii jest absurdalne w świecie Sapkowskiego, znaczy w świecie Wiedźmina, ze względu na to, że oni tam czerpali magię z żywiołów. I mamy to opisane w książkach dokładnie. Czyli, że Ciri była uczona, jak czerpać wodę ze strumienia wody i tak dalej, i tak dalej. No i w ogóle też chyba zapomnieli trochę o tej zasadzie, którą pokazali w pierwszym sezonie, że życiem kwiatka można podnieść kamień i to jest taka ogólnie wymiana energii w przyrodzie. Czyli tyle dziewczyn zamienionych w węgorze poszło na darmo, tak? No cóż, peszek. Może przypomnę sobie o tym w 4. sezonie. Nie wiem, pewnie nie będę już oglądać. A Wy jakby napiszcie w komentarzach, czy czekacie na 4. sezon, bo ja nawet nie dooglądałam 3, bo uznałam, że to bez sensu. Wisienką na torcie tej rozpaczy jest to, jak Yennefer bez magii ucieka całej loży czarodziejów z rannym Kahirem i dosłownie nic ich nie zatrzymuje. Żaden czarodziej nawet nie kiwnął palcem, żeby zrobić dosłownie cokolwiek. Choćby głupi podmuch wiatru, który, nie wiem, nasypałby im piaskiem w oczy. Nie wiem, cokolwiek. To jest najbardziej bezużyteczna loża czarodziejów ever. W 3. sezonie nasza trójka, chyba, głównych bohaterów, bo teraz to nawet nie jestem pewna, ucieka przed polującymi na Ciri i Yen nie potrafi wyczarować żadnego zaklęcia, które by im pomogło. Żadnego. Zaklęcie maskujące ich chatkę na przykład. Zmieniające ich wygląd. Już nie mówiąc o tym, jak bardzo nieudolnie ukrywają swoją tożsamość. Gdzie, Geralt nosi przynajmniej jakąś narzutkę i jest w takim czarnym, Jezu, to się jakoś nazywa, ale takiej pelerynce. Ale Yennefer jest fioletowej, którą widać po prostu z końca świata. No a Ciri, jak to Ciri, wygląda po prostu jak księżniczka z jasnymi włosami, która jest poszukiwana, nie? Jakby... No mniejsza z tym. Ale Yen mogłaby, nie wiem, wyczarować zaklęcie kasujące pamięć wszystkich osób, które ich widziały. Może jakąś iluzję zmieniającą choćby kolor włosów Ciri, albo żeby chociaż ona była niewidzialna. Potem nagle się okazuje, że da się wyczarować samoutrzymujące się pole siłowe, od którego odbijają się nieproszeni goście. Ale jak już mówiliśmy, tutaj magia jest albo bez sensu, albo potężna. Nic pomiędzy. Nie wiedzieć, czemu też nie można zabić Riensa, bo on włada ogniem, co czyni go potężnym. I to zmienia mu oczy, cokolwiek to znaczy. Mamy tylko taką śladową informację od Yennefer. Nie wiadomo też, dlaczego Yen mogła użyć ognia tylko raz i wszystkich usmażyć jak kurczaki, a potem już nawet małego półmyczka nie może stworzyć. Mogłaby mu przecież zagotować wodę w mózgu, używając 5% tej mocy, co przy bitwie pod Soden. Ale woli uderzyć jego poplecznika ogniem, który ma siłę odpychania bez podpalania. Ostatni przykład. Zaczęłam też oglądać 6. odcinek 3. sezonu, ale niestety po 15 minutach uznałam, że już nie zdzierżę więcej tego kuriozum, bo czarodzieje, którzy nie wykrywają, że strzały są z dwimerytem, zostali spacyfikowani przez kilku rycerzyków. Nawet nie próbowali się bronić czy uciekać, tylko posłusznie pozwolili sobie nałożyć kajdany. Nawet spiskujący Wilgefortz. To wszystko ma tak mało sensu i rodzi tak wiele pytań, że nie mam pojęcia, jak ktoś nie czytający książek ma się w ogóle w tym połapać. Bo ja uzupełniam sobie pewne rzeczy, jakby dopowiadając rzeczy z książek, bo tam to było przedstawione w miarę logiczny sposób. Może nie z jakimiś super szczegółami, ale mniej więcej wiedzieliśmy, co następuje po sobie, kto spiskuje, kto nie, kto jest zły, że tak powiem, kto jest dobry w tym konflikcie. Aczkolwiek to nie były takie jednoznaczne postacie, ale wiedzieliśmy mniej więcej, o co chodzi. Tutaj? Szczerze powiedziawszy, ja nie mam pojęcia. No ale jeszcze wracając do tej magii. Magia w tym świecie jest tragicznie zbudowana i to mi strasznie przeszkadza. Zresztą myślę, że każdemu, kto interesuje się jakkolwiek fantastyką. Uwielbiam ten gatunek właśnie dlatego, że jest w nim magia. O to w nim chodzi. Owszem, jasne, magia w różnych historiach ma jakieś dziury, nielogiczności. Na przykład w Harrym Potterze mogłabym wymieniać pewnie z godzinę. Na przykład to, że Harry Potter nie mógł sobie naprawić oczu. Różne są takie rzeczy.
Ale tutaj mówimy o tak rażących błędach przyczynowo-skutkowych i braku spójności w ramach tej samej kreacji, że myślę, że to zepsułby dosłownie każdy serial fantasy, niezależnie od tego, czy byłby na podstawie książek, czy nie. No i myślę, że największym problemem Wiedźmina nie jest brak spójności z lore, czyli z tym uniwersum książkowym, tylko że tak naprawdę jest po prostu słabym serialem fantasy. I tutaj gładko przechodzimy do kolejnej rzeczy, która stanowi o tym, że ten serial jest po prostu słabym serialem. Mianowicie relacje między postaciami i budowanie tych postaci, dialogów i tak dalej. Największą zaletą Wiedźmina, coś na czym Sapkowski oparł książki, są właśnie relacje pomiędzy postaciami i dialogi pomiędzy nimi. Natomiast w serialu nie dość, że postacie są strasznie płytkie i miałkie, bez żadnego polotu, nawet jak ktoś choć troszeczkę jest ciekawszy, to on ginie w tej miałkości tych wszystkich innych postaci. Dialogi są drętwe, bardzo często są ekspozycyjne i bardzo często też są po prostu nienaturalne. Pod kątem jakby tej całej dramy, że Netflix nie trzyma się lore, to chyba boli mnie najbardziej, że postacie, które były wielowymiarowe w książkach, tutaj są po prostu nijakie i nawet często ciężko ich w ogóle lubić. Szczególnie właśnie w tym trzecim sezonie. A właściwie, no jakby w pierwszym sezonie uważam, że wszystko było ok. Jasne, że były pewne potknięcia, ale miało to gigantyczny potencjał. Natomiast w drugim sezonie ja przestałam w ogóle lubić Yennefer. W trzecim sezonie nie lubię Jaskra. Geralt przestał mieć jakąkolwiek osobowość, a Ciri mnie irytuje od drugiego sezonu. Po co ja mam oglądać serial, w którym irytują mnie te postacie? No i przejdźmy tutaj bardzo płynnie do rodzinki. Już mówiłam o tym, że pseudorodzinka jest bardziej podróżującym, dziwnym, romantycznym trójkątem niż bliskimi sobie ludźmi, w relacji rodzinnej jeszcze. Ale przyjrzyjmy się pewnym szczegółom. Zacznijmy od motywu, którego nie było w książkach, ale to jest w serialu, czyli zdrada Yen, która w zamian za uzyskanie mocy chce oddać Ciri jakiejś wiedźmie z domku na kurzej stópce. By the way, co za absurd. To był najbardziej absurdalny wątek drugiego sezonu, którego nie rozumiem do dziś. No, nie rozumiałam, o co dokładnie tam chodziło, więc jakby idziemy dalej. Okej, stało się i byłam bardzo ciekawa, jak w trzecim sezonie wybrną z tego. Bo to nie pasuje ani do Yen, ani do tego, że mają potem podróżować razem i ona ma uczyć Ciri jakby jak ogarnąć tą magię i tak dalej. No jakby w ogóle mi się to nie spinało z historią w książkach. Nie wiedziałam, czy jakby będą kontynuować to mniej więcej właśnie tak, jak było w książkach, czy wymyślą coś zupełnie innego. No ale w pierwszym odcinku trzeciego sezonu mamy już odpowiedź. I szczerze powiedziawszy, jest to tak niezręcznie poprowadzony, że chyba ten scenariusz pisał ktoś na przerwie w kiblu pomiędzy lekcjami. Przyczepiam się do tego wątku, ponieważ on powinien być czymś, co nas przyciąga przed ekran. Taki, wiecie, cozy, rodzinny moment, który pokazuje, że w tym okrutnym, pełnym potworów świecie można być szczęśliwym. Nawet pomimo tego, że właśnie na Ciri polują i ogólnie jest kichowato. Jeśli ktoś nie oglądał, no to po prostu oni sobie uciekają w trójkę i przechodzą z chatki do chatki, bo tam ciągle ich wykrywają. W ogóle to jest kuriozalne, no ale mniejsza z tym. A Ciri, Yennefer pisze listy do Geralta. I zacznijmy od tego, że dorośli nie powinni rozwiązywać problemów listownie, gdy dzieje ich dosłownie ściana. Wiecie, możecie się widzieć i możecie ze sobą rozmawiać. Nie potrzebujecie listów do tego, żeby rozwiązywać jakieś nieporozumienia między sobą. Okej, Geralt powiedział, że nie wybacza Yen. I don't forgive you, Yennefer. I know I've hurt you. Yet I can't help but wish you could begin again. Ale ta ma pomóc Ciri ogarnąć magię. I jest obrażony. Ale kurczę, no jeśli mają uciekać razem i tak dalej, to dobrze było czyścić tą atmosferę. No a Yen niby stara się to zrobić, ale pisze listy, w których ani razu nie próbuje ani naprawić ich relacji, ani wytłumaczyć się. No ale za to mamy tą scenę pokazaną 4 razy. Uiii! Na gałęzi zrobiło tym cały odcinek. Polecam sobie zobaczyć.
Ja przyczepię się natomiast do tego, że w ogóle nie czuć, że ich naprawdę coś łączy. Mówię tutaj o całej trójce. Dialogi mają główne wieże ekspozycyjne, czyli tłumaczą to, co się dzieje, a jako postacie są płaste i bez żadnego charakteru. Okej, dobra, niby tam można powiedzieć, że Ciri sobie średnio radzi z tą magią i jakby trochę wątpi w to, że to się udaje. Jen próbuje ją pocieszać, ale to jest jedyna relacja, jaką budują. Tam nie ma nic więcej. Oprócz tego, to dosyć dziwne, że Yennefer zwraca się do Geralta miły, czy tam drogi przyjacielu, w zależności od tłumaczenia, ponieważ już wcześniej, w świątyni Uneneke, mieliśmy przedstawioną niezręczność tego sformułowania. A teraz jest to używane znacznie bardziej dosłownie. Już nie mówiąc o tym, że to tak strasznie kuje w serducho fanów znających lore, że Yen pisze do Geralta miły przyjacielu, bo tam było, w sensie w książkach, to było znacznie bardziej kąśliwe i taka wbita w szpileczka. A tutaj to w ogóle zmienia znaczenie. Mogli to po prostu odpuścić, a tak mamy nieudany fan serwis, który zamiast ukłonu w stronę fanów, to mamy po prostu splunięcie w twarz. No ale z racji tego, że scenarzyści potrzebują, żeby oni już się pogodzili i było git, no to Geralt milknie jak piernik przed świętami, jak tylko widzi Yen i Ciri, które się śmieją podczas jeżdżenia na łyżwach. No przecież, bo jak dobrze się bawią, to przecież jest okej, prawda? Trochę takie patologiczne w stylu zdradza mnie, ale za to przynosi kwiaty i zabawki dla córki. No i jakby problem mamy rozwiązany. Tak bez żadnej rozmowy, bez żadnych emocji związanych z tą całą sytuacją, która przecież z wielu powodów jest bardzo napięta. Jedynym momentem, kiedy dochodzi do jakiegokolwiek spięcia i próby wyjaśnienia, co jest między nimi i tak dalej, jest rozmowa Yen z Ciri, która trwa może 30 sekund i kończy się na tym, że Yen wyjaśnia, że się poddała, więc przecież gituwa. Tyle. Ciri już nic nie mówi i jest okej, lecimy dalej. Nawet nie postarali się, żeby nam pokazać, jak Ciri z Geraltem siedzą w tym domku, coś tam sobie opowiadają. Ciri namawia go, żeby już przebaczył Yen, bo przecież się zmieniła. Nie. Oni myją naczynia, gotują, jedzą. Zdecydowana większość historii w książkach, serialach czy filmach pomija takie codzienne czynności. A jak już je pokazuje, to one mają coś więcej do powiedzenia. Tutaj jest to tak symboliczne, na tej zasadzie, że te relacje są pokazane tak symbolicznie, że równie dobrze mogliby nam po prostu powiedzieć. I tak mijały tygodnie, w których to robili sobie codzienne czynności. Zero jakichkolwiek budowania relacji, budowania, nie wiem, jakiejś zażyłości emocjonalnej. No jasne, gotowanie wspólne, czy tam sprzątanie, jedzenie, no są to takie czynności, którymi jakby można zbudować jakąś relację, ale to nie jest zwykle clue tej relacji, nie? Taki core, tylko, nie wiem, rozmowa przy kominku, znaczy, czy tam ognisku, nieważne, no. Przede wszystkim rozmowa. Nie, tutaj nawet Geralt nie ćwiczy ani razu z Ciri. Ale to nic, bo na szczęście ona potem wymiata jak Jackie Chan, gdy trzeba walczyć z 3 przeciwnikami naraz. Taka zdolniacha. No to jest kolejna rzecz, która po prostu jest absurdalna i niespójna. No i tak pewnie można byłoby wymieniać tutaj następne 3 godziny. Takie fabularne dziadostwo, ale przejdźmy już dalej. Nie da się nie wspomnieć o tym, że Geralt jest w 3. sezonie niemal przeźroczysty. Obojętny i miałki. Nie odzywa się lub mruczy. A jak ktoś mówi, to jest to zazwyczaj jakiś totalny banał. Oboje z Yennefer zmienili osobowość, ale on właściwie już jej nie ma. Biega w te i we w te, nie do końca wiadomo dlaczego, a najciekawszą sceną, jaką widziałam w 3. sezonie, była ta... Nie oglądałam całego, mówię tutaj właściwie o pierwszej części. Była ta z udawaną Ciri, kiedy próbują zorientować się, o co chodzi. W ogóle ta udawana Ciri, o niebo, lepiej była wkomponowana w ten świat niż prawdziwa. Znacznie bardziej mi w ogóle pasowała jako dziewczynka do Ciri, niż ta niby oryginalna Ciri. A, no i nie zapominajmy o tym, że mamy fanserwis w postaci przyjaciela wilkołaka. O, jak super, że to dodaje się, dzięki niemu zapomnimy, jak bardzo ta historia się nie klei. Nie wiem, czy wiecie, ale Geraltowi też zrobili chyba lobotomię i zapomnieli nam o tym powiedzieć. Nie wiem, coś tutaj, dużo rzeczy chyba musiało się podziać pomiędzy 2. a 3. sezonem, o którym nam ogólnie nie powiedzieli.
Bo na przykład jak Geralt wchodzi do portalu z Ariensem, to jest pierwszy odcinek też, łamie mu nadgarstki, to czemu nie poświęci tej sekundy dłużej i go nie zabije? Nie, on musi wrócić przez portal i powiedzieć, że musi dopaść Riensa. No super, ale my chyba gdzieś zgubiliśmy pół mózgu. A no i w ogóle dopadanie Riensa mu idzie wyjątkowo słabo, jak na to, że ma obok siebie jedną z najpotężniejszych czarodziejek, a sam w sobie jest niezłym badasem, dla którego strzyga to nie jest wyzwanie. Z innej beczki jestem ciekawa, czy Henry'ego Cavilla bolało to, że musiał do Jaskra powiedzieć Jask, bo mnie to zabolało. To tak strasznie nie pasuje do Geralta. No, przejdźmy teraz do Jaskra. Prawda jest taka, że wszyscy się do niego bardzo przywiązaliśmy i jest przyjacielem Geralta, więc chętnie go zobaczymy na ekranie. Tylko że gość w trzecim sezonie jest całkiem bezużyteczny i bez sensu. Pojawia się losowo, trochę tak jakby też umiał się teleportować. Mówią, że jest potrzebny, ale prawda jest taka, że jego postać nie ma żadnego znaczenia dla fabuły i w dodatku nawet nie jest godny zaufania, bo spiskuje za plecami Geralta. Chciałoby się powiedzieć... Jaskier był co prawda wtyczką Dijkstry, ale nigdy nie wystawiłby Geralta ani Ciri. A w serialu nie jesteśmy tego tacy pewni. No i wygląda trochę jak miał problem z narkotykami lub był bardzo pogubionym perkusistą. Niestety Jaskier, pomimo całej sympatii do niego, strasznie traci w moich oczach i przestaje go lubić. Kolejnej postaci w serialu, także super. A nie mogę nie wspomnieć o wątku Jaskra i Radowida, który jest dziwny. Jaskier, już pomijam fakt, to już chyba też jest wiadome dla wszystkich, że Radowid powinien mieć mniej więcej 9 lat. Więc jeśli, jak wszyscy się dowiedzieli, że Jaskier ma mieć romans z Radowidem, to zabrzmiało to i jeszcze do tego Jaskier zmienił wygląd. Wyglądało to bardzo dziwnie. No ale okazuje się, że Radowid magicznie jest znacznie starszy. Jaskier od samego początku nie wydaje się zainteresowany Radowidem inaczej niż po prostu zdobycie informacji o Riensu albo Riensie, nieważne. Za to fascynacja Radowida jest nieco sztuczna i dziwna, ale okej. Niech będzie wielkim fanem Jaskra. Przyjęłam to jako dobra, oglądam, wchodzę w to. Tylko że to wszystko jest poprowadzone tak niezręcznie, że ich pocałunek w szopie, by the way, szopa jest większa od chatki, jest tak miało wiarygodny i jest do tego zaskakujący na maksa. Ja myślałam, że ten romans dopiero się kiełkuje w Jaskrze, a tu bag, on rzuca się na Radowida, jakby nie mógł się tego doczekać. Dialogi są w tej szopie żenujące i naprawdę drętwe, a to, że Radowid potem okazuje się fałszywy, czyli już dowiadujemy się tego w 6. odcinku, chyba już nikogo nie zaskoczyło. No ale jeszcze zastanówmy się w ogóle, jakim cudem on wiedział, gdzie jest Ciri i że będzie pilnował ją Jaskier. Nie gadali o tym w ogóle. I co, chciał ją porwać sam, kiedy Jaskier spał? Nie dość, że fałszywy, to jeszcze nieudolny. Na szczęście bystry Jaskier się zorientował, że Radowid jest zainteresowany Ciri. Ale ona już dawno nie wiedzieć, czemu uciekła. No i całe szczęście miała jakąś nawigację namierzającą na Yen. To jest też magiczne. Wracając jeszcze na chwilkę do Jaskra. Przykro mi, że tak fajnie zbudowaną postać w pierwszym i niech będzie drugim sezonie postanowili tak zepsuć. Nie wiem, czy ktokolwiek go nadal jeszcze lubi, bo jest dziwny. To tak się nie zachowuje prawdziwy przyjaciel. Moją ulubioną parą natomiast w trzecim sezonie stał się duet Dijkstry i Filipy. Co prawda Dijkstra nie ma ani pół tej ikry, którą miał ten w książkach, ani ćwierć tej ikry, którą ma w grze. Znaczy w grach właściwie. Ale jest to całkiem ciekawy duet. Filipa ma co prawda chyba większe jaja od niego, ale ogólnie stanowią całkiem ciekawy wątek. Co prawda Dijkstra wypada strasznie marnie jak na najlepszego szpiega. Powinni trochę bardziej zainspirować się grami lub Varysem z Gry o Tron, ale razem jako taka parka są całkiem ciekawi. Co prawda nie rozumiem kompletnie, po co była ta scena sadomaso, co miałam nam niby pokazać, ale mniejsza z tym. Między nimi iskrzy tak jak powinno, robią złudzenie faktycznie ważnych postaci w tej całej politycznej zagrywce. Nie to co nasz,
Emhyr, czyli biały płomień tańczący na kurhanach wrogów, a raczej tańczący ze swoim ego, bo poza wybujałym ego nie da się dostrzec, że jest to jakiś wybitny strateg, genialny przywódca czy niezwyciężony władca. Raczej przypomina księcia z bajki ze Shreka, co słusznie zauważyła Sway Play w swojej krytyce 3. sezonu. Wisienką na torcie, jak nieudolnie jest napisany Emhyr, powinien być fakt, że ludzie, którzy nie czytali książek, nie mają pojęcia, o co z tym typem chodzi. Ja nie miałam i też czytałam jakieś komentarze w internecie, że przecież skoro Ciri to jego córka, to po co ta cała drama, dlaczego on chciał ją porwać i dlaczego wcześniej było, że jej rodzice zginęli. Ja miałam tą szansę, że zapytałam najpierw siostry, o co chodzi, która mi mniej więcej wytłumaczyła. To było trochę dla mnie szalone, więc postanowiłam też zgłębić temat sama, bo normalnie o tym typie nic w serialu nie wiemy. Generalnie to wygląda na świra i niewiele więcej można na ten temat powiedzieć. Może coś więcej okaże się w drugiej połowie 3. sezonu, ale szczerze mówiąc, szkoda mi na to czasu. Z tego wszystkiego prawie zapomniałam o absurdalnej scenie z Fringillą, która jest w więzieniu i testuje, czy jedzenie, a raczej picie, bo tam jedzenia żadnego nie widzimy, króla jest zatrute. I prawdopodobnie jest to głównie alkohol, co jest podwójnie dziwne. Jej współwięźniowie padają jak muchy, co też jest trochę podejrzane. Jak umrą, to są wrzucani do jakiegoś dołu. No ale przepraszam bardzo, tutaj mamy świat potworów, tak? Czy ktoś w ogóle słyszał o gulach i innych trupojadach, czy już wszyscy zapomnieli o tym? Przecież to w książce było na każdym kroku, to w grze było na każdym kroku, ale tutaj w ogóle nie ma. Wszyscy zapomnieli, bo Fringilla ląduje w tym dole razem z tym swoim towarzyszem, trupem i magicznie pozbywa się kajdan oraz magicznie rozpruwa worek. Jak? Nie mam pojęcia. Domyślicie się. W 3. sezonie chyba wszystkie potwory wyparowały, bo Geralt nawet nie natknął się na żadne utopce przy morzu, gdy uciekali z Ciri w tym pierwszym nieszczęsnym odcinku. No ale całe szczęście łamie kostkę Dijkstrze, tak jak było w książkach, i sika do krzaczka, tak jak było w książkach, co nam podkreślają scenarzyści na Twitterze, bo jeszcze fani byliby zawiedzeni nowym sezonem. No tak, takich kwiatków, takich wiecie, wrzucanych jakichś randomowych scenek, takiego tak zwanego, jak to się nazywa, fanserwisu, jest całkiem sporo. Pojawia się też na przykład profesor na 30 sekund, żeby potem umrzeć. Ktoś nie czytający książek będzie miał w głowie jeszcze większy chaos. Kim ten typ jest? Po co on tam był? Po co kolejne twarze są wprowadzone? No ale fani za to będą jeszcze bardziej wkurzeni, bo traktuje się ich jak idiotów. Pewnie już zapomniałam o niektórych irytujących scenach, ale ten film i tak będzie bardzo długi, a wy już na pewno rozumiecie moją frustrację, więc przejdźmy dalej. Ja odnoszę wrażenie, że jest to ogólnie historia opowiedziana przez staruszkę z demencją, która wspomina swoją młodość. Ty niby wiesz, o co jej chodzi, ale jak się przyjrzeć szczegółom, to te w ogóle nie mają sensu i ta historia się w ogóle nie klei. Adaptacje nie muszą być 1:1 z książek, ale dosyć ważne jest to, aby pewne zasady, które zostały stworzone przez autora uniwersum, były przestrzegane, bo inaczej cały system światotwórczy może się przestać spinać. I tą sytuację uważam, że mamy tutaj. I tak na przykład te monolity, które wymyślili scenarzyści, komplikują całkiem prostą historię i sprawiają, że fani Wiedźmina, że ani fani Wiedźmina, ani osoby, które nie znają tych książek, nie mają pojęcia, o co chodzi. W ogóle cały koncept tych monolitów jest po prostu durny. Z prostej historii z książek, że były elfy i krasnoludy, a potem Bóg, koniunkcja i mamy ludzi oraz potwory. Dobra, w szczegółach to jest to bardziej skomplikowane, ale mniejsza z tym. To jest uproszczenie, którego potrzebowaliśmy na potrzeby właśnie tego serialu. Część elfów przeniosła się na inny świat, stamtąd polują na Ciri w postaci dzikiego ogonu, która jest kluczem do bezlimitowanych podróży między światami. No i tak jakoś idzie to. W sumie nie wiem, czy to było powiedziane w książkach, czy gry to uzupełniły, bo faktycznie dziki ogon nie jest zbyt dobrze opisany przez Sapkowskiego, ale mniejsza z tym. W serialu wymyślili monolity, których wcześniej krasnoludy, i teraz słuchajcie, krasnoludy używały do urzeźniania gleby. Tak, wielkie, gigantyczne kamienie nie wiadomo skąd służyły do urzeźniania gleby,
ale jakiś mag wyczaił, że to jest niby, wiecie, z rodowodu krwi. Ale jakiś mag wyczaił, że są też teleportem. Tak jakbyśmy nagle odkryli, że łyżki są czarodziejskimi różdżkami. I nagle śmieszne filmiki, jak czarujesz łyżką krzycząc Avada Kedavra, przestałyby być śmieszne. Kurde, no tak się nie dzieje. Jakby prozaiczne rzeczy, które są używane do jakichś prozaicznych czynności, nie mogą nagle się stawać czymś, wiecie, zmieniającym świat. To jest strasznie głupi koncept. Do tego dorzuci jakąś babę Jagę, która chce nie wiadomo co i nie wiadomo po co od Ciri. Po co tak to komplikować? Tym bardziej, że Bagiński mówił, ostatnio nawet gdzieś mi się to wyświetliło, że historia musi być prosta, żeby Amerykańcy i dzieciaki zrozumieli, bo to właśnie na nich chcą zarobić największy szmal. No to historia teraz nie jest prosta. W drugim sezonie ja w ogóle nie pamiętam do końca, co się wydarzyło, bo nie czułam, że następujące po sobie wydarzenia są logiczne. Jeszcze w pierwszym sezonie, mimo 3 linii czasowych, opowieść była dosyć spójna. Wiedzieliśmy, dokąd zmierzają ci bohaterowie, jacy są, co nimi kieruje i gdzie są w danym momencie życia. Obecnie nie wiem, czy byłabym w stanie komuś opowiedzieć, o co chodzi w tym serialu. Czuję się w ogóle trochę zagłupia i cały czas uzupełniam luki wiedzą z książek i gier, bo ta historia w serialu jakoś mi się nie klei. I tutaj chciałam tak już zmierzać do końca i powiedzieć Wam, co wydaje mi się, że jest kluczem do dobrego świata fantasy i w ogóle dobrej historii. Szczególnie jeśli mamy właśnie świat fantasy, który nie możemy przełożyć naszych założeń odnośnie funkcjonowania świata, fizyki, jakichś tam praw i tak dalej, na ten nowy świat, no bo tam pojawia się magia, która wywraca wszystko do góry nogami. W związku z czym szczegóły i niuanse i takie rzeczy, które pozwalają nam zrozumieć i jakby też takie ramy, zasady, to wszystko, co nam pozwala zrozumieć, jak działa ten świat, są kluczem po prostu. Na przykład takie drobne okruchy, które nam mogą połączyć kropki i odkryć jakąś tajemnicę. To jest strasznie fascynujące, właśnie strasznie fajnie, jak właśnie twórcy dodają coś takiego, nie? Ale nawet jeśli nie mamy czegoś takiego, jeśli nie mamy tych okruchów, to fajnie by było, żeby były po prostu dopracowane szczegóły ubioru, otoczenia, muzyki, które sprawiają, że dany świat, te właśnie dialogi, które budują postać, to wszystko sprawia, że dany świat wydaje nam się na tyle rzeczywisty, że przez chwilę udaje nam się uwierzyć, że gdzieś tam on faktycznie taki istnieje. Mój tatuś bardzo nie lubi. Mam w ogóle taką teorię w oparciu o to, że mózgi tak naprawdę rejestrują niemal wszystko, co widzimy i słyszymy, ale wydzielają nam tylko taką istotną część, którą faktycznie jakby świadomie rozumiemy i dostrzegamy. Mianowicie, gdy świat przedstawiony jest niedopracowany, tak jak właśnie mamy to w Wiedźminie, nie ma tych szczegółów, które sprawiają, że wydaje nam się realistyczny, to podświadomie czujemy, że coś tutaj jest nie tak. Nawet jeśli nie dostrzegamy dlaczego, nawet jeśli nie wiemy, czego nam brakuje, to czujemy, że coś tu nie ma sensu. I ja mam właśnie to wrażenie w Wiedźminie. Okej, rozumiem. W książce jest o tyle łatwiej, że można bazować na wyobraźni tego użytkownika, tego odbiorcy, która nie potrzebuje aż tylu szczegółów, żeby ta historia się podobała i była taka w miarę spójna. Natomiast kiedy mamy coś pokazać na ekranie, to już trochę robią się schody, dlatego według mnie większość filmów na podstawie powieści Kinga jest słabych. Aczkolwiek polecam serial Outsider na HBO. On jest taki horrorowaty, ale też taki trochę thriller, bardzo fajny. I on jest jakby, mimo że mamy tam właśnie coś takiego nie z naszego świata, to jest to bardzo fajnie pokazane i naprawdę można w to uwierzyć. Szczegóły budują też pewną narrację. Tu świetny przykład podała moja siostra, gdy rozmawiałyśmy właśnie na ten temat. W Harrym Potterze mamy scenę w filmie, której w ogóle nie było w książkach. Ba, wydaje mi się, że w ogóle nie była możliwa w książkach, bo Snape nie mógł się tam fizycznie zjawić. Ale mniejsza z tym. Chodzi o scenę, w której Snape wspomina, jak po ataku Voldemorta na rodziców Harry'ego przyszedł do tego domu i przytulał swoją ukochaną Lily. Ta scena była niesamowicie potrzebna, aby zbudować emocje wokół śmierci Snape'a i zrozumieć jego motywację w pomaganiu właśnie zarówno Dumbledore'owi, jak i w ogóle też Harrymu Potterowi. Bo w filmach, uwaga, chodzi o to,
Harrymu Potterowi? Tego się chyba tak nie odmienia. Sorry. Bo w filmach, uwaga, chodzi o to, żeby pokazywać, o co chodzi, a nie opowiadać. Wiecie, filmy są po to, żeby nam pokazywać jakąś historię. A jeśli mamy ją jeszcze opowiadaną, jeśli są wymagane dialogi ekspozycyjne, jest nam tłumaczone, to znaczy, że to jest strasznie słaby film. W Wiedźminie właśnie mamy mnóstwo rzeczy mówione, które nijak się nie mają do przedstawionego świata. Nie wiemy, dlaczego elfy są nienawidzone, bo zachowują się dokładnie tak samo jak ludzie, tylko mają szpiczaste uszy. Nie wiemy, dlaczego są różnokolorowi, jakby wszyscy, i elfy, i ludzie, bo nie jest to wytłumaczone, a przecież w naszym świecie kolor skóry zwykle jest związany z uwarunkowaniami genetycznymi i po prostu klimatem, w którym dana rasa żyła. Więc używając tej logiki z naszego świata, bo nie mamy innej przedstawionej w świecie serialowym, my przekładając tą logikę widzimy, że coś tutaj nie gra. Mamy jakąś lukę fabularną. Strasznie fajnie mamy to wytłumaczone w serialu Carnival Row. Tam faktycznie mamy wytłumaczone, z jakiego powodu tam mamy różne kolory skóry, jakby wplecione w fabułę. Nie wiemy także, dlaczego elfy nie rodzą kolejnych dzieci. Znaczy tam mamy tą scenę z tym dzieckiem i tak dalej, ale ja na podstawie samego serialu nie miałam pojęcia, dlaczego elfy nie mogą rodzić dzieci. Dlaczego to jest taki duży problem. Po co właściwie ta Ciri byłaby do tego wszystkiego potrzebna, też nie do końca wiemy. Tam niby ta starsza krew, ale co to w ogóle zmienia? Że ona miałaby urodzić 100 dzieci, to nie ma żadnego sensu. Nie wiemy także, dlaczego czarodziejka Francesca nie używa swojej magii częściej, żeby pomóc Skojatel, żeby jakoś namierzyć Ciri, jakkolwiek. Ona w ogóle prawie nie używa magii, poza jedną sceną, gdzie leczy właśnie Skojatel. Pewnie dlatego, że tego wszystkiego nie było w książkach, a scenarzyści jakoś nie pomyśleli, żeby nam wyjaśnić, dlaczego wprowadzili takie elementy. A to strasznie wybija z historii, bo staje się ona po prostu nielogiczna, a świat przedstawiony staje się niewiarygodny. Nie wiemy także, w jakim cudem w najbardziej strzeżonej, nie tylko, a to jeszcze jakby tu wracamy trochę jeszcze do wcześniejszych, czyli do drugiego sezonu chyba. Nie wiemy także, jakim cudem w najbardziej strzeżonej, nie tylko przez okolice pełno potworów, ale także tajemnice twierdzy Kermoren znalazły się kurtyzany. To nie było tylko splunięcie fanom w twarz, ale także zaprzeczenie spójności we własnej historii. I ja tutaj chcę zadać pytanie. Po co? To nawet nie miało nic na celu. Tak samo niezrozumiała jest walka z tymi dinozaurami, która sprowadziła przez monolity Ciri, w tym Kermoren nadal. Wiedźmini wpadli na słabych, o ile nie bezużytecznych wojowników i tylko Geralt był jakkolwiek skuteczny w walce. Jak można budować narrację o niezwykłych mutantach, tworzonych w bólach i cierpieniu, specjalnie na potrzeby walki z potworami, a potem pokazać ich w walce jako zwykłe pachołki, które nic totalnie nie potrafią. To jest rażący brak spójności, który po prostu strasznie psuje oglądanie, bo wywołuje u widza frustrację. To samo z pięknymi czarodziejkami, które nie zachwycają potem tak, jak powinny. Wiecie, jeśli mówimy A, to fajnie było powiedzieć też B, bo inaczej to A nie ma żadnej kontynuacji, nie? Mamy też na siłę wciskaną patetyczność przy jednoczesnym spłyceniu postaci i ich dialogów. To też trochę nie ma sensu. Albo robimy ich jako proste narzędzia, które wykonują jakieś czynności i koniec, albo dokładamy tutaj jakąś głębię do tych postaci. Jeśli mamy kogoś, kto nie ma żadnej głębi i dorzucamy do tego patetyczność i to, że ojej, on chce zbawić świat, tak jak nagle Ciri, to po prostu przestaje mieć sens. Scena w Sheravet, kiedy Ciri uznaje, że ona połączy dwa światy, bo jest elfką i człowiekiem, umie w magię i walkę, była okropna. Po pierwsze, Yennefer też ma elfią krew. I zresztą nie ona jedyna, ale jakoś niewiele to zmienia w całym konflikcie. Po drugie, to dość kuriozalne, że chce zostać królową, kiedy na nią polują i nawet nie do końca wiadomo z jakiego powodu. Po walce nawet nie próbują z nią porozmawiać, tłumaczyć czegokolwiek. Tylko okej, tak sobie wymyśliłaś, to super. To w ogóle nie ma sensu. Po co był ten dialog? On potem nie jest kontynuowany.
Nie wiem, oni niby chcą ją wychowywać, ale nie wychowują jej jednocześnie. Nie mamy nawet pojęcia, ile ona ma lat, bo ma trochę 13, a trochę 20. Ciężko tutaj nie porównywać tego wszystkiego do gier, gdzie nawet NPC mają lepsze dialogi niż główne postacie w tym serialu. Dialogi w serialu, podkreślmy, są niezapamiętywalne, nudne, rzadko kiedy są charakterystyczne dla jakiejś postaci. Mam wrażenie, że mogliby się pozamieniać kwestiami dialogowymi i w ogóle byśmy się nie zorientowali, że to nie pasuje do danej postaci. One są po prostu płytkie i bez wyrazu. Już jakby pomijając fakt, że nie ma w ogóle prawie używanego sarkazmu, który aż wyciekał z książek Sapkowskiego. Jest też bardzo mało charakterystycznego czarnego humoru, który też właśnie spodobał się bardzo wielu odbiorcom Wiedźmina. Jak się dłużej tak zastanowić, to równie dobrze mógłby być to zupełnie inny serial fantasy, a nie Wiedźmin. Jakby wszystko, co w Wiedźminie fajne, zostało jakoś wypaczone po prostu. Już pomijając fakt, że w ogóle nie ma żadnych potworów i jakby Wiedźmin w ogóle zszedł na całkowicie drugi plan. W całym serialu najlepiej wypadają sceny wprost wzięte z książek. Niestety te wszystkie sceny wzięte z książek w trzecim sezonie pływają w takim bajorku niejakości i żadne wciskane fanserwisowe brzydulki tego nie naprawią. W ogóle tak strasznie to nie pasowało. Takie to było z kontekstu wyrywane, jak Yennefer nazwała Ciri brzydulką, że dramat. To tylko pokazuje, jak bardzo nieumiejętnie są wplątane te wszystkie takie smaczki dla fanów. I tutaj na sam koniec chciałam po prostu wyrazić zdziwienie decyzjami biznesowymi. Bo prawda jest taka, że to wszystko jest biznes. I skoro mamy jakiś fanbase skupiony wokół danego uniwersum, dlaczego nie chcieli dostarczyć czegoś, co będzie spójne z lore? Aby najbardziej zagorzeli fani klaskali i nakręcali ten biznes. Przecież jeśli mamy jakąś grupę ludzi zainteresowanych tematem, zanim w ogóle jeszcze my zaczniemy nad tym pracować, to wiemy, że oni jakby kupią ten produkt, bo oni znają już podwaliny do tego. Więc potem możemy jeszcze im sprzedać więcej i więcej, jeśli im się to spodoba. A tutaj oni zarżnęli swój biznes. Myślę, że też dużym problemem jest to, że fabuła serialu po prostu też nie jest zrozumiała. To jest jakiś kuriozum, bo nie dość, że zmienili pewne rzeczy i dokomplikowali ten świat, to jeszcze zrobili to w jakiś niezrozumiały sposób. Myślę, że dlatego wiele osób po prostu stwierdziło, to tak jak ja zresztą, zobaczmy jak to wygląda w książkach i w grach. No, czymś ci ludzie muszą się podniecać, bo na pewno nie tym serialem. I być może ta krytyka, która spadła na serial, jest uzasadniona. I ja teraz widzę, że ona jest uzasadniona. I myślę, że jakby taką ostatnią wisienką na torcie, tym takim zgniłym torcie, jest brak logiki i spójności z własnym wątkiem. I myślę, że tutaj powtarza się ta historia z Grą o Tron, gdzie ładne obrazki, zdjęcia i aktorzy nie nadrobią historii. Bo wiecie, mózgi najbardziej lubią historyjki, a dopiero potem ładne rzeczy. I na tym etapie już wiemy, że to nie jest problem narzekania z jakichś zakompleksionych Polaczków na to, że Wiedźmin nie jest taki jak w książkach. Bowiem Samba TV podzieliła się informacjami, że oglądalność serialu spada na łeb na szyję w USA i niestety strategia głupiej papki z ładnymi obrazkami się nie sprawdziła. Cóż za zaskoczenie. A myślałam, że Gra o Tron była już wystarczającą dużą nauczką dla branży, że jeśli mamy kiepski scenariusz, to niestety żadne ładne obrazki tego nie nadrobią. Szczególnie, kiedy mamy widzów przyzwyczajonych do pewnego rodzaju fabuły, czyli pewnego rodzaju skomplikowania i pewnego rodzaju złożoności. Bo tutaj przed ekranem przyciągnęli przede wszystkim właśnie ten fanbase, który jest i przyzwyczajony do książek, gdzie ta fabuła jest troszeczkę bardziej skomplikowana, i do gier, gdzie fabuła też jest bardzo złożona. Myślę, że Wiedźmin skończy tak samo, jak Gra o Tron się skończyła, czyli po prostu umrze. No nic, to już wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Chętnie dowiem się, co myślicie na ten temat w komentarzach, także zapraszam do dyskusji. I trzymajcie się, papa. Liczko ma gładkie i mowę kwiecistą, czarci ten pomiot z naturą nieczystą. Życzenia Twe spełni zawsze
z ochotą da ci brylanty i srebro i złoto. Lecz kiedy przyjdzie odebrać swe długi, skończą się śmiechy, serdeczność, przysługi. Wpęta cię weźmie, zabierze bogactwo, byś cierpiał katusze aż gwiazd.